Znajdujemy się na Meet the Drift w Łodzi, Summer Edition 2024 i ze mną jest młodzieżowa olimpijka w łyżwiarstwie szybkim Hanna Mazur, nowa ambasadorka Zero Dna City. Witam Cię, Haniu. Hejo, cześć. Haniu, jesteśmy tutaj, żeby porozmawiać dzisiaj o Tobie. Mamy oczywiście naszą widownię, później będzie segment, gdzie będziemy sobie zadawali pytania, ale to, co mnie najbardziej interesuje, jesteś ze świata sportu, jesteś ze świata sportu zawodowego, oddałaś temu praktycznie całe swoje życie, a mnie najbardziej ciekawi, co Ty robisz tutaj, na Meet the Drifcie. No co robię na Meet the Drifcie? Powiem tak, że ja odkąd byłam mała, dokładnie to odkąd miałam 8 lat, tak mi się wydaje, 8 łamane na 7, łamane na 9. Ja się sportem interesowałam, ja chciałam iść do szkoły sportowej. Podobało mi się to, jak to wygląda właśnie to całe granie w gry. Myślę, że taka pierwsza gra, właśnie jaką znałam, to było League of Legends. I nawet pamiętam też pierwsza drużyna, jaką ja znałam, to m.in. była Agorok na przykład, albo też T1. No T1 to chyba oczywiście, kto nie zna Fakera, prawda? Zdarza się, że moi przyjaciele właśnie ze sportu, którzy nie mają pojęcia o sporcie, wiedzą, kto jest Faker i wiedzą, kim jest cała T1. No i właśnie jestem na Meet the Drifcie jako nowa ambasadorka Zero Dna City. No dobra, myślę, że wielu z naszych widzów to są ludzie tutaj z zajawki sportowej. Jakbyś mogła nam wytłumaczyć, na czym łyżwiarstwo szybkie polega? Może nie w super detalach, jakie są różnice, ale generalnie jaki to jest, wiesz, dystans, czas, czego się od Ciebie wymaga, nie wiem, jaką prędkość osiągasz? Ja powiem tak, od razu mówię, że prędkość nie mam pojęcia, jaką ja osiągam, to też wiadomo, że zależy od poziomu, od wieku, od płci. Czyli tego się nie liczy w tym sporcie? No tak, tego się Okej. nie liczy, tylko liczy się czas, jaki się otrzyma. Na pewno wszyscy znacie lekkoatletykę. Lekkoatletyka ma tor 400 metrów i tak samo tor do łyżwiarstwa szybkiego ma 400 metrów, tylko wiadomo, to jeździmy tam na łyżwach, więc jest wszystko 5 razy szybciej. No i startujemy tam, nie policzę teraz ile to jest, ale startujemy na wielu dystansach i jest to 500 metrów i 1000 metrów, to zalicza się do sprintu. Okej. 1500, 3000, 5000 i 10 000 jeszcze dla mężczyzn. I z biegów drużynowych mamy bieg drużynowy Team Pursuit, bieg sprinterski Team Sprint, sztafeta mieszana, co prawda jest to w tym momencie bardzo, jak to my mówimy, ta dyscyplina jeszcze raczkuje. Ma bardzo słabe zasady, jeszcze pierwszy raz była na Igrzyskach Olimpijskich właśnie w tym roku, co ja startowałam, czyli w tym roku, na właśnie tych młodzieżowych igrzyskach. I równie dobrze mamy jeszcze mój, co prawda topowy bieg, czyli bieg masowy, Mastart. Okej, i które to są te Twoje najsilniejsze punkty, albo w których Ty się mierzysz? Powiem tak, mi personalnie najlepiej idzie w 500 metrach i w Mastarcie. W Mastarcie idzie mi dobrze ze względu na to, że to tak naprawdę jest pomieszane każdego sportu, jaki ja trenuję. Dlatego jest to dla mnie najlepsze. 500 metrów nie wiem, ja nie lubię się nazywać sprinterem, pomimo to, że nim jestem. A teraz 1000 metrów to jest sprint, nie umiem jeździć za cholerę. I jakby to powiedzieć, no po prostu jest to ciężki dystans, a 1500, czyli dystans o 500 metrów dłuższy, no to jest dystans, który miałam właśnie medal na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich. Ja jeszcze się cofam w czasie do tego wieku 8 lat. My we sporcie często mamy tak, że ktokolwiek chciałby gdzieś tam dotknąć tego e-sportu, może trochę profesjonalnie, albo spędzał przy nim dużo czasu, albo próbował to jakoś przekazać rodziców, no bo zajawkami fajnie się dzielić, to często odzew był negatywny. Często rodzice raczej nie wspierają, są niezadowoleni. No to jest historia z domu każdego tak naprawdę z nas. Teraz może się to trochę zmienia, ale właśnie moje pytanie do Ciebie jest takie, no bo Ty od małej tak naprawdę, od małego, cały czas w ruchu, cały czas aktywność, cały czas ćwiczysz, no i nagle pojawia się zajawka e-sportem, no i jaka była w ogóle reakcja rodziców? No w sensie, myślę, że odpowiedź jest znana każdemu, to nie było najlepsze, no bo wiadomo, ja jestem sportowcem i tak jakby to powiedzieć tyle w temacie. Jestem sportowcem, mam jechać na olimpiadę, mają być medale, no i jakby to tyle, no i po prostu w pewnym momencie to już wiedziałam, że to jest takie wow, super zajawka i zwyczajnie to się przekształciło w sposób takie coś, co lubiłam i to oglądać i to znać się na rzeczy, nie wiem, na przykład taki fun fact. Bardzo lubiłam na przykład jak w szkole, jak chłopaki na przykład ode mnie mówię tutaj na przykład o trzeciej klasie podstawówki, chłopaki ode mnie z klasy, oni tam właśnie gadali coś o LoLu, czy tam o Minecrafcie, no i czasem to ja byłam jedyna, która wiedziałam o co chodzi, jak oni o tym rozmawiali. I się cieszyłam z tego powodu, bo wiedziałam o co chodzi po prostu. Wielu graczy ma naprawdę spory problem w radzeniu sobie ze stresem, z emocjami, ból porażek, no to jest coś, co jest niesamowite. Jak to jest w Twoim przypadku? Bo mówisz nam o zwycięstwach, no ale na pewno porażek też było sporo. Jak to jest z perspektywy profesjonalnego sportowca przegrywać? Powiem tak,
Sporo ich było, ale nie było ich aż tak dużo, jak myślę, że ktoś może mieć w tym momencie w głowie, bo ja od samego dziecka to ja byłam, faktycznie cały czas, ja byłam złote dziecko. Wygrywałam prawie cały czas, była nawet raz taka sytuacja w 2019 chyba, że pojechałam czas jako 10-latka lepszy niż 13-latki. To ja wiem, że to nie brzmi jaka taka duża różnica, ale 3 lata różnicy. fizycznie rozwinięcie to jest bardzo duża różnica. I 2 razy pojechałam taki czas, że trenerzy domagali się sprawdzenia fotoceli, czy aby na pewno ja taki czas rzeczywiście pojechałam, bo był on na tyle szybki po prostu. Albo między innymi mój czas z Mistrzostw Polski Młodzików z 2023 roku na 500 metrów, który wynosi 39,8. W tym roku na tej samej imprezie zawodniczka, która wygrała, pojechała 41,96, co jest to 2 sekundy przewagi, a na 500 metrach, który jest sprintem, to jest Bardzo dużo. gigantyczna różnica. Także Czyli uważasz, że jeszcze nie zasmakowałaś takiej prawdziwej porażki? na pewno zaznałam, na 100% zaznałam, to muszę akurat przyznać. Myślę, że każdy sportowiec już dawno, który był na moim poziomie, zaznał takiej porażki właśnie. A ze stresem jak sobie radzę? Zależy o czym mówimy, bo na przykład na 500 metrach, właśnie na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, to był dystans, na którym medalu spodziewałam się. Dystans 500 metrów to był drugi dystans, na którym spodziewałam najbardziej medalu. Okay. Bo miałam 4. czas, czyli czysto teoretycznie to jest 0,2 w jedną albo 0,2 w drugą stronę, czyli to mogło mi dać nawet złoty medal. Nawet. Okej. A masz jakiś, we sporcie to też jest bardzo popularne, masz swój rytuał dnia w dniu wyścigu? W dniu wyścigu Czyli, że trzeba... musi wszystko się dziać w odpowiedniej Powiem jakiejś... tak, jeśli mówimy o... Dopóki nie przejdę na tor, to nie mam. Jak jest godzina do mojego startu, to dopiero wtedy zaczyna. Ja muszę mieć stricte 15 minut biegu, stricte rozruszanie bioder, stricte rozciąganie w ruchu, stricte rozciąganie w miejscu i to są dokładnie te same ćwiczenia, dokładnie wszystko to samo. Tak zwyczajnie po prostu mam i też potrzebuję więcej czasu. Jedna z takich rzeczy, którą najbardziej potrzebuję, to jest wejście na lodowisko dużo wcześniej niż powinnam. Tylko że czysto teoretycznie to wchodzę na lodowisko, powinnam wchodzić tak około 9 par przed swoim biegiem, bo to już wtedy wychodzi około 10 minut, także to jest długo na zimnym lodowisku. No a ja wchodzę jakieś 20. Żeby się zwyczajnie rozjechać, bo się po prostu stresuję, a wtedy jest mi trochę lepiej. I zawsze chodzę ze słuchawkami. Pomimo to, że nawet nie wiem, czy to jest dozwolone, ale... A co leci na słuchawkach? Zależy jaka playlista, ale mój psycholog sportowy mówi mi, że ma być spokojna. Albo zazwyczaj biały szum. Ale czasami jak się czuję tak, że poziom adrenaliny jest za niski, no to wtedy coś głośnego musi... I co odpalasz? KDA. KDA? Tak, Czyli- bardzo lubię. Jestem wierna fanka KDA od Riotową Pop mimo Stars. wszystko. Tak, bardzo lubię. No dobra. Super jest. I trochę zmieniając temat. Dlaczego Ziten? Dlaczego jestem? No powiem tak, że to oczywiście, jak mówiłam, Agronauts i T1 to było jeden z takich pierwszych drużyn, które ja w ogóle znałam, jeśli mówimy o jakikolwiek sport. A także równie dobrze, jedną z tych drużyn właśnie było Zerk City. Ja znałam tą drużynę od takiego dłuższego czasu, wiedziałam, że ona istnieje i widziałam zawodników, widziałam rok temu w dywizji na przykład Valoranta, cały czas oglądałam te jak to się nazywa, w East Search waszych zawodników. No zwyczajnie po prostu jest to z faktu, że jest to jedna z najbardziej znanych w ogóle formacji, może nie w Europie, ale na pewno w Polsce, to już w ogóle na 100%, no to ciężko po prostu było nie znać tego, jak się interesuje sportem i po prostu nie wiem, strasznie, na przykład to jest jedna rzecz, strasznie mi się podobało, strasznie mi się zawsze podobało, ilu wy macie kibiców. To było dla mnie cudowne, to po prostu było dla mnie kibicowanie, to jest, mi na przykład strasznie pomaga kibicowanie. Jak wiem, że dużo ludzi mi chce pomóc i jest po mojej stronie, to po prostu to mnie tak wspiera na dół, że to jest niesamowite. I fakt tego, ile kibiców jest Zitten, to jest dla mnie spory szok. I cudowny fanbase po prostu. W którym momencie kończy się juniorstwo, a w którym momencie też, żeby widzowie to zrozumieli, przechodzi się na... To już się nazywa chyba seniorstwo, Tak, seniorzy. Ja jestem w tym momencie juniorką B2. To idzie... Brzmi jak kategoria prawa jazdy. Tak, dokładnie. E1, E2, C1, C2, D1, D2, A1, A2 i tyle. Mini koparki, Dokładnie tak. zdaki. No i to oznacza, że 1 to jest przy literze to jest pierwszoroczne,
a Okej. 2 to jest drugoroczny. Ja w tym momencie jestem juniorką B2, czyli jestem drugoroczną juniorką B, co znaczy, że jestem ja, czyli lat 16 i 17, czyli ta starsza kategoria, dlatego że kategorie idą w sposób taki, jest osoba dobrze urodzona i źle urodzona. Osoba dobrze urodzona to jest druga połowa roku, a źle urodzona to jest ta pierwsza. No ja jestem z tej pierwszej połowy roku, co w skrócie oznacza, że ci źle urodzeni zawsze mają źle. Dlaczego? Dlatego, że zawsze, nieważne co będzie, zawsze będą ci młodzi, zawsze będą młodsi w kategorii. Jak poszedł obóz? Opowiedz nam coś. No to był pierwszy raz, jak ja stałam w tym sezonie na pancianach, bo moje 2 poprzednie obozy było na short tracku, bo to jest dla mnie priorytet raczej w tym sezonie, dlatego że próbujemy na Mistrzostwo Świata do Calgary polecieć. Bo w tamtym sezonie, z powodów pomimo to, że byłam zakwalifikowana na Mistrzostwo Świata Juniorów, to z powodów prywatnych stwierdziłam, że jednak nie pojadę. Jednak po prostu stwierdziłam, że zejdę z pozycji pojechania i wróciłam do domu. A Mistrzostwa Świata były w Gdańsku, także no. Ale w tym roku już na pewno nie schodzę z miejsca, będę walczyła o to tam 4-3 miejsce do kwalifikacji. I mam nadzieję, że może i będzie szansa na medal w sztafecie, jeśli pojadę, bo dziewczyny mamy bardzo mocno w short tracku. One Okej. w ogóle miały w tym roku brązowy medal w sztafecie na Mistrzostwach Świata. Będzie ten skład mocny. Ktokolwiek pojedzie, ten skład będzie bardzo mocny. Moi drodzy, jesteśmy po wywiadzie, mieliście okazję poznać trochę Hanię, posłuchać trochę o niej. Haniu, ja Ci dziękuję jeszcze raz za wywiad. Oficjalnie witamy Cię w Zero Tenacity. Jesteśmy super dumni, że jesteś tutaj z nami. Czy chcesz coś powiedzieć do naszych fanów, wspólnych fanów? Mam nadzieję, że będziecie mi kibicować i ciepło mnie przywiecie. Dziękuję bardzo. Strzała! Wysiąść.